Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego, jak podjeżdżacie na stację paliw, to zawsze musicie mieć zgaszony silnik, by zatankować swój motocykl czy samochód? Są tam takie tabliczki lub instrukcje, które wyraźnie mówią, że aby zatankować waszą maszynę, musi być ona wyłączona. Kaprys właścicieli stacji, a może faktycznie coś w tym jest? Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego powinniśmy wyłączać silnik na stacji, to zostańcie ze mną. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Chyba nie ma stacji paliw, aby na dystrybutorze lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie było oznaczenia, instrukcji, że tankować można wyłącznie na zgaszonym silniku. My, motocykliści, dodatkowo niekiedy zmuszani jeszcze jesteśmy do zejścia z naszego rumaka, a w skrajnych przypadkach musimy ściągnąć kask. Kiedy więc tylko podjeżdżamy na stację, rzuca nam się w oczy charakterystyczny znak informujący o tym, że musimy zgasić silnik w naszym pojeździe, aby móc zatankować. Lub w instrukcji tankowania mamy w jednym z pierwszych punktów zaznaczone, że silnik w naszym pojeździe musi być wyłączony, aby zacząć tankować. A więc po co mamy mieć wyłączony silnik podczas tankowania? Powodów jest kilka, zaczynając od zwykłego BHP, a na kradzieży kończąc. Otóż pierwszym i podstawowym zagadnieniem, dlaczego należy tankować na wyłączonym silniku, jest ryzyko zapłonu mieszanki paliwowej, którą wlewamy do baku. A w zasadzie to jej oparów. I o ile olej napędowy nawet rozlany trudno byłoby zapalić, to już benzynę, jej opary, jak również gaz, czyli LPG, dużo łatwiej doprowadzić do zapłonu. Niby wydaje się to proste, ale aby zapaliła się mieszanka oparów benzyny z powietrzem, to musi być jej konkretne stężenie. Jak dobrze pamiętam, wartości te mieszczą się między 1,4 a 7,6% w powietrzu. Jeżeli oparów benzyny w powietrzu jest poniżej tego 1,4%, to mieszanka jest zbyt uboga i do jej zapłonu nie dojdzie. Jeżeli z kolei jest zbyt dużo oparów benzyny, to brakuje tego powietrza i zapłonu również nie będzie. A więc prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest małe, ale nie jest pomijalne. Jeżeli sobie poczytamy w internecie różne opracowania i artykuły na temat zapłonów na stacjach paliw, to dojdziemy do wniosku, który został już opracowany przez grupę badaczy, że częstą przyczyną pożaru na stacji paliw są elektryczne kobiety. Elektryczne kobiety? No może nie elektryczne kobiety, ale naelektryzowane kobiety. Już śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż jak się okazało, kobiety tankujące samochody dużo częściej niż mężczyźni zostawiają pistolet w trakcie tankowania włożony do wlewu paliwa i wsiadają do samochodu, aby się ogrzać i nie wdychać oparów, które są dla nich nieprzyjemne. Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, czy lubicie zapach benzyny, bo ja uwielbiam. A jak sobie przypomnę zapach spalin z komarka, czyli taka benzyna mieszana z olejem, to co to były za zapachy. Ale wracając do tych elektrycznych kobiet. Kiedy wsiadają do samochodu, to naturalnie muszą się otrzeć o tapicerkę siedzenia samochodu, a następnie wysiadając robią to samo. Tym samym naładowują się i kiedy podchodzą do pistoletu, aby go wyciągnąć, wywołują iskrę, która zapala opary paliwa. Można by teraz pomyśleć, że przecież iskra może być też wywołana, kiedy wkłada się dzióbek pistoletu do tankowania do wlewu paliwa, ponieważ tam jakby nie patrzeć pociera metal o metal. Ale jeżeli doszedłem do dobrych informacji, to od ponad 22 lat wszystkie wlewy paliwa są uziemione w samochodach, więc ryzyko zapłonu zostało dodatkowo zminimalizowane. A zostały one uziemione po tym, jak doszło do kilku spontanicznych zapłonów, jeszcze przed tym, jak kierowca dotknął pistoletu do wlewania paliwa. Oczywiście pracujący silnik też może wywołać zapłon mieszanki gazów lub rozlanego paliwa, ale jest to o tyle mniej prawdopodobne, gdyż silnik jest dość daleko od wlewu, więc prawdopodobieństwo wytworzenia się odpowiedniej mieszanki gazów lub dostania się płynnego paliwa do tego miejsca jest jeszcze mniejsze. Aspekt bezpieczeństwa, ale już nie związanego z pożarem, jest również bardzo ważny. Często ludzie podjeżdżając na stację benzynową tankują swoje samochody i w tych oto samochodach mają różnych pasażerów. Często bywają nimi dzieci. I spytacie się, co mają dzieci do tankowania na włączonym silniku? W samochodach z manualną skrzynią biegów i hamulcem ręcznym, fizycznym, który zaciąga się do góry, jest raczej trudne, aby dziecko coś przymajstrowało. Choć nie niewykonalne. Ale już w takich stanach, gdzie jest znacznie więcej aut z automatyczną skrzynią biegów jak w Polsce, ryzyko przesunięcia drążka z neutral lub parking na drive jest dużo prostsze niż wciśnięcie sprzęgła, wrzucenie biegu i zdjęcie z hamulca ręcznego. I ci, co mają dzieci, chyba wiedzą jak jest. Można powtarzać 150 razy, a i tak dziecko często zrobi swoje, a potem powie: przepraszam, nie chciałem. Co nie?
No i nie można zapomnieć o tym, że jeżeli mamy jakieś fajne auto i opuszczamy je, kiedy włączony jest silnik, to ewidentnie narażamy się na kradzież. Jaki jest problem dla złodzieja, aby na jakiejś ruchliwej stacji benzynowej w centrum miasta upatrzyć sobie takiego delikwenta, co wysiada z fajnego samochodu, zostawił go włączonego i poszedł tankować? Jak to często było widać na różnych kanałach na YouTubie, właściciel tankuje swój samochód, a tu nagle podjeżdża drugie auto zaraz obok, wysiada pasażer, siada na miejsce kierowcy i oba odjeżdżają z piskiem opon. Swoją drogą, ciekawe co częściej się dzieje, pożary od naelektryzowanych kobiet, czy takie kradzieże samochodów? Na pewno większość z Was pamięta, że był jeszcze jeden sposób na to, aby tankowanie odbywało się na stacji benzynowej na wyłączonym silniku. Pamiętacie jeszcze korki wlewu paliwa, które otwierane były z kluczyka? Ja pamiętam, miałem taki w Renault Megane z 96. Przy nowszych autach chyba z tego wyszli, aczkolwiek jeździłem zbyt małą ilością samochodów w życiu, abym mógł to faktycznie potwierdzić. Ale na przykład mój fazer ma bak otwierany właśnie z kluczyka, więc zanim przystąpię do tankowania, to muszę zgasić motocykl, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i dopiero otworzyć bak. Ale w motocyklach to chyba norma. Na sam koniec już chciałem Wam tylko powiedzieć, abyście pamiętali, że zawsze zamykamy swój wlew paliwa, gdyż ludzie odjeżdżają z otwartym. Czasami trąbienie czy mignięcie światłami pomoże się zorientować, ale zdarzyło się już nieraz, że poszli w miasto jak dzik w żołędzie z tym otwartym wlewem. Na początku jeszcze wspomniałem o tym, że niektóre stacje benzynowe wymagają od nas, aby podczas tankowania zsiadać z motocykla i dodatkowo ściągać kask. Pierwsza rzecz, czyli zsiadanie z motocykla, jest po części podyktowana również bezpieczeństwem kierowcy, aby w razie pożaru, zapłonu oparów paliwa mógł z łatwością się oddalić od płonącego motocykla. Co oczywiście w przypadku jak będziemy siedzieli na motocyklu może być kłopotliwe. Ale jak chyba wie każdy motocyklista, najlepiej nalewa się paliwa, jak motocykl jest w pionie, a nie każdy ma stopkę centralną. Druga kwestia, mianowicie zdjęcie kasku, jest związana z tym, że stacje paliw obawiają się kradzieży, a jeżeli mamy nałożony kask, to trudniej będzie zidentyfikować nas, jeżeli odjedziemy z zatankowanym bakiem bez opłacenia go. Oczywiście można by polemizować, że przecież są tablice rejestracyjne, ale mało kto przy zdrowych zmysłach podjeżdżałby na stację, tankował swój motocykl, a następnie uciekał z tej stacji, mając założone swoje tablice. Jeżeli o mnie chodzi, to jeszcze nie zdarzyło mi się, aby na jakiejkolwiek stacji pracownik wyłączył mi dystrybutor czy nakazał zdjęcie kasku i zsiadanie z motocykla. A czy Wam przytrafiło się coś takiego? Dajcie znać w komentarzu. No nic, to tyle w tym krótkim filmie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Dajcie łapkę w górę pod filmem, aby nakarmić algorytm szerokości na drodze. Na razie, cześć!